Cześć, przed nami Sony TAFB940, czyli wzmacniacz serii QS. A seria QS, czyli Quality Standard, była w ofercie Sony takim bardzo ciekawym środkiem pomiędzy typowym sprzętem konsumenckim, a wyższą serią ES. Nie była to jeszcze topowa liga ES, ale zdecydowanie nie był to już budżetowy plastikowy wzmacniacz. QS-y miały solidne wykonanie, sensowną konstrukcję, klasyczny wygląd i często bardzo przyzwoite brzmienie. To sprzęt z czasów, kiedy Sony potrafiło jeszcze robić wzmacniacze z charakterem, a nie tylko urządzenie do postawienia pod telewizorem. Właścicielem tego egzemplarza jest pan Jarosław, którego serdecznie pozdrawiam. Zgłosił on problem z przełącznikiem Source Direct. W trakcie włączania i włączania pojawiają się trzaski, ale co gorsze, zakłócenia występują nie tylko w momencie samego przełączania. Po kilku szybkich wciśnięciach przycisku problem na jakiś czas znika, a potem znowu wraca. Dla mnie to jest cenna informacja diagnostyczna. Jeśli po szybkim kilkukrotnym przełączeniu objaw chwilowo ustępuje, to najczęściej wskazuje na problem kontaktowy. Utlenione styki, zabrudzone, zużycie mechaniczne albo po prostu niestabilne połączenia wewnątrz przełącznika. Mówiąc prościej, styki na chwilę przecierają się od ruchu, sygnał wraca do normy, ale po pewnym czasie problem pojawia się ponownie. I właśnie z tego powodu samo psiknięcie przypadkowym preparatem od zewnątrz zwykle nie rozwiązuje sprawy. Można chwilowo pomóc, może nawet pogorszyć sytuację, ale nie zastąpi normalnego serwisu. Jeśli lubicie takie naprawy, w których nie wymieniamy części na ślepo, tylko szukamy prawdziwej przyczyny usterki, zostawcie kciuk w górę i subskrybujcie kanał Sprzężenie Zwrotne. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych materiałów z serwisu Klasycznego Audio. Zacznijmy od samego wzmacniacza. Sony TAFB940R to bardzo klasyczny, uporządkowany front. Nie ma tu przesadnej ilości świecidełek, wyświetlaczy i bajerów. Jest za to, co w klasycznej Integrze powinno być. Wyłącznik zasilania, wybór źródła, jest ogromna gałka, duże pokrętło głośności, jest realizowane na zwykłym potencjometrze, nie na encoderze, w związku z tym ma punkt początkowy i końcowy, przycisk EO-Link do komunikacji, pod spodem gniazdo słuchawkowe, wybór terminali głośnikowych, regulacja barwy dźwięku jak i balansu, przyciski Loudness i Subsonic, pętla magnetofonowa i wspomniany wcześniej przycisk Source Direct. I ten przycisk będzie, sądzę, bohaterem dzisiejszego odcinka. Source Direct w założeniu ma skracać tor sygnału. Po jego włączeniu wzmacniacz omija część regulacji, najczęściej sekcję właśnie barwy dźwięku i dodatkowo elementy korekcji. Chodzi o to, żeby sygnał ze źródła trafił możliwie prostą drogą do dalszych stopni wzmacniaczy. W teorii daje to bardziej czyste brzmienie, bardziej bezpośrednie brzmienie. W praktyce, jeżeli przełącznik Source Direct zaczyna mieć problemy kontaktowe, potrafi on narobić naprawdę spore zamieszanie. Z tyłu wzmacniacza znajdziemy typowy zestaw gniazd dla tej klasy urządzenia. Wejście fono z zakrętką do uziemienia, wejście tuner Super Audio CD/CD oraz wejście uniwersalne AUX. Wejścia i wyjścia magnetofonowe, terminale głośnikowe, które mogą obsłużyć kolumny o impedancji od 4 do 16 ohmów. Można do nich także podłączyć wtyki bananowe, wejście komunikacyjne Ion Control, gniazda do zasilania innych elementów wieży oraz tabliczkę znamionową. Wiemy już, jak wzmacniacz wygląda i jakie są jego funkcje, więc możemy przejść do oceny stanu technicznego. Ok, ustawiłem na generatorze 1 kHz i sprawdźmy, jak to w ogóle taka ciekawostka. On się buja na nóżkach, mimo tego, że stoi na płaskiej powierzchni, także zobaczymy, co z tym da się zrobić. Potencjometr do czyszczenia. No, Source Direct jest na pewno do czyszczenia. Ciekawe. Nie słychać żadnych trzasków, nawet przełączenia z tych dwóch przełączników. Podłączmy sobie jeszcze oscyloskop, żeby sprawdzić, co się dzieje na wejściu. Dobra, przełączyłem na oscyloskop, jedziemy w górę. No i widzimy, co się dzieje. Jedna z amplitud ma bardzo duże wahania napięciowe, druga w miarę, ale i tak jest różnica między nimi na poziomie prawie 1,5 V. Troszeczkę poklikam ten przycisk Source Direct
Po wciśnięciu, jak widzicie, i tak jest mała rozbieżność. Sprawdźmy jeszcze regulację barwy dźwięku. Ja przyłączę na przebieg prostokątny. Dodajmy trochę basu. No i jak widać, mimo tego, że kręcę prawo i lewo, nic się nie zmienia. Wysokie, tak samo. Prawo, nic. Lewo, nic. Balans jest i jest. No oczywiście ten poziom sygnałów jest kompletnie rozjechany. Jak wygląda film Subsonic, jak wygląda filtr Loudness, nic się nie zmienia. Czyli nie tylko przełącznik Source Direct jest do czyszczenia, ale poza balansem nie mamy regulacji barwy dźwięku. Ściągnijmy pokrywę i zobaczymy, co uda nam się znaleźć w środku. No i jesteśmy w środku. Już mówię z góry, że ja nie wymieniałem tutaj kondensatorów. Te złote kondensatory elektrolityczne Nichicona zostały zamontowane w fabryce. Bez zaglądania w schemat, w zasadzie od razu po ściągnięciu pokrywy widzimy, co się tutaj dzieje w wzmacniaczu. U góry płytkę preampu, na dole mamy płytkę z sekcją wyboru źródeł. Wybór źródła jest tutaj realizowany za pomocą aktywacji poszczególnych przekaźników. W środku mamy płytkę, na której znajduje się końcówka mocy, protektor, a po prawej stronie już mamy płytkę zasilacza, a pod nim transformator toroidalny. Muszę jeszcze ściągnąć cały front panel, aby dostać się tutaj do tych płytek pod spodem. Duży plus dla projektantów tego wzmacniacza. Front panel można sobie odłączyć od chassis. Wszystkie taśmy są na złączki, więc możemy pracować spokojnie przy płytkach front panelu bez ryzyka, że coś się zerwie, kiedy to będzie podłączone. Te luty się za bardzo świecą, czyli ktoś już musiał przelutować. To jest akurat włącznik Source Direct. Udało się wymontować płytki, tak jak widać z front panelu. Trzeba przyznać ponownie inżynierom Sony, że pomimo tego, że to nie jest seria ES, no to wszystko jest skręcone pancernie. Ogromna ilość śrubek poszła na przykręcenie tych paneli, no i oczywiście odkręcenie. Także w pierwszej kolejności myślę, że zajmę się przełącznikami, potencjometrami, a sam przełącznik Source Direct jest okropnie tutaj dookoła tłusty, czyli musiał być popsikany. Ja, jak wiecie, nie bawię się w żadne środki, po prostu przechodzę do mechanicznego otworzenia tego przełącznika, wyczyszczenia. Czyszczenie przełączników rozpoczynam od przełącznika Source Direct i zanim go rozbiorę, chciałbym sprawdzić stan styków, bo być może nierównomierność kanałów oraz brak regulacji barwy dźwięku jest powiązana z tym przełącznikiem. Sprawdźmy sobie rezystancję styków jeszcze przed czyszczeniem. Zapinam sobie sondę na pierwszą parę. Co my tu mamy? 1,2 MΩ, tym razem jest rozwarty, czyli zwarta blaszka na kontaktach daje bardzo wysoką rezystancję. Zobaczmy po drugiej stronie. I po drugiej stronie mamy podobną sytuację. W kiloohmach nawet rezystancja, gdzie powinna wynosić bliska zeru. Czyli rozkładam przełącznik, czyszczę i jeszcze raz wykonam pomiar. Powolutku i delikatnie można się do niego dostać. Oczywiście uważajcie przy demontażu tego przełącznika, bo są w nim blaszki oraz sprężynki. Styki przed czyszczeniem wyglądają tak, czyli nie najlepiej, a tak prezentują się styki po czyszczeniu i polerowaniu. Przełącznik został wyczyszczony, przesmarowany i złożony. Przeprowadźmy jeszcze raz test na tych samych stykach. Teraz mamy przełącznik rozwarty i mamy 85 megaohmów. Wciskamy i mamy niecały ohm. Przejdźmy sobie do kolejnej pary. Tutaj mamy 3. Teraz mam pozycję zwartą i rozwierane. I tak jak widać, nie jest on w tragicznym stanie. Jest on też okropnie tłusty. Nie wiem, czy zobaczycie, aż się błyszczy. Natomiast powierzchnia styków tutaj nie jest w najgorszym stanie. A tak wyglądają powierzchnie styków po moim czyszczeniu. Przełącznik i przycisk są gotowe do montażu. Oczywiście tutaj wcześniej należy to tłuścić, tak jak ja to teraz zrobiłem, żeby tu nie było już takich tłustych plam. I w zasadzie mogę montować i przechodzić tutaj do kolejnej płytki. Kolejne elementy z płyty Tone wyleciały, czyli 3 potencjometry barwy dźwięku, przełącznik Loudness oraz przełącznik Subsonic. I tymi 2 przełącznikami w pierwszej kolejności się zajmę. Aby dostać się do środka takiego przełącznika,
Musimy w pierwszej kolejności pozbyć się blaszki. Delikatnie ściągamy do góry. I teraz tutaj na bokach mamy takie 2 zaczepy i trzeci znajduje się tutaj. Możemy je delikatnie podważyć paznokciem. Jedna strona powinna wyskoczyć. Pach, tak jak tutaj. W środku jest sprężyna, także uważajcie podczas ściągania tego napędu, ponieważ może ona Wam wyskoczyć. W moim przypadku nic nie wyskoczyło. Interesuje nas właśnie ten element, a w zasadzie to, co znajduje się pod spodem. I tu trzeba właśnie uważać, bo pod spodem znajduje się sprężyna. Delikatnie podnosimy do góry. Jest nasza sprężyna i są 4 ślizgacze. W tym wypadku są to ślizgacze trójeczki. W związku z tym możecie wyciągać bez obawy ustawiania późniejszej kolejności przy składaniu. Delikatnie wyciągamy te ślizgacze ze środka oraz sprężynę. I teraz trzeba uważać, żeby ona nie wyprysnęła nam gdzieś. Ok, jest. I w tym momencie możemy się spokojnie zająć stykami. Jak widać, są troszeczkę ciemne. Styki teraz już są czyste oraz spolerowane, więc są przygotowane do kolejnego etapu, czyli nakładania smaru. Można jeszcze tam sobie wsadzić, gdzie sprężynka. I w pierwszej kolejności zakładamy nasze ślizgacze. Ślizgacze zostały założone. Jeżeli nie wiecie, w jakiej pozycji powinny się znajdować, tutaj jest ściągawka. Przykładacie ten element mniej więcej na boku i widzicie, gdzie powinny się mniej więcej znajdować ślizgacze. Kolejnym elementem jest sprężynka, do której najlepiej mieć 3 ręce. Dobra, mamy to i teraz już możemy zakładać ten element, który popycha nam ślizgacze. Tutaj możemy odrobinę smaru zostawić. Mamy ostatni element układanki i zamykamy tym przyciskiem. Powinno nam fajnie wkliknąć tak jak tu i bez większego oporu powinno sobie poklikiwać. Zabezpieczamy blaszki i przełącznik mamy wyserwisowany. Jeśli chodzi o wnętrze potencjometrów, jest one w bardzo dobrym stanie, brak śladu na ślizgaczach oraz ścieżki są czyste. W dodatku nie są wytarte, więc uważam, że rozwiercanie w tym momencie tych potencjometrów, gwintowanie, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ potencjometry są w idealnym stanie. Jeśli potencjometry pracują poprawnie, nie słychać trzasków podczas obracania, to nie ma sensu ich rozwiercać. Potencjometry są firmy ALPS, oryginalne japońskie, i w przypadku ich uszkodzenia będzie kłopot ze zdobyciem takich samych. Zwolennicy wymian zaraz napiszą w komentarzu, że znajdą ci takie na znanych portalach aukcyjnych. Natomiast jakość tamtych tak zwanych nowych potencjometrów różni się od oryginalnych potencjometrów wyprodukowanych 20 lat temu. Dla osób, które nie potrafią tworzyć takiego potencjometra, oczywiście jest to bardzo dobre rozwiązanie. Także ja montuję te potencjometry i przełączniki z powrotem na płytkę i przechodzę do kolejnych kroków. Wszystkie elementy wróciły na płytkę. Płytka już jest umyta, jeszcze troszeczkę będzie dosychać i w zasadzie nie pozostaje nic innego, jak zamontować te 2 płytki do tutaj front panelu. Ale zanim założymy front panel już do chassis, pozostaje nam jeszcze potencjometr głośności. Jak pamiętacie, trzeszczy podczas obrotu gałki. Potencjometr głośności, jaki tutaj został zastosowany, to jest kolejny ALPS, ale tym razem z możliwością zdalnego podgłaśniania. Czyli więc, aby się do niego dostać, muszę zdemontować to wszystko z płytki. No i potencjometr mam rozłożony na części. Już wyczyściłem tarczę. Tak jak widać, patyczek jest brudny. Spolerowałem także powierzchnię ślizgaczy, więc nie pozostaje nic innego jak złożyć wszystko. W tym przypadku nie ma konieczności kalibracji, ponieważ ślizgacz jest na kwadratowym wałku. Oczywiście przed wlutowaniem do płyty, po remoncie każdego potencjometru, dobrze jest go przetestować wcześniej na stanowisku, czy potencjometr pracuje współosiowo oraz czy on podczas obrotu przerywa. Ja ustawiłem teraz na generatorze 8 V peak to peak, więc możemy powolutku jechać do góry i widzimy, że oba kanały pracują poprawnie. To już jest koniec i wracamy z powrotem
powolutku, aby zobaczyć anomalie podczas obrotu. Po takim teście, po takim sprawdzeniu uznaję, że potencjometr jest sprawny i jest gotowy do tego, żeby zamontować go z powrotem. Front panel mam złożony. Wcześniej jeszcze nie wspominałem, ale tutaj jest kilka kondensatorów. Wylutowałem i pomierzyłem, są w bardzo dobrym stanie, więc nie ma potrzeby ich wymiany. I mogę uruchamiać wzmacniacz, oczywiście przez żaróweczkę, abym wiedział, co się dzieje ze wzmacniaczem, aby to był dla mnie sygnał zwrotny. Więc załączamy wzmacniacz. Żarówka rozbłysła i zgasła. Słyszałem przekaźniki selektora i przekaźniki protektora odpuściły. Więc to jest dla mnie dobra informacja. Kolejnym krokiem oczywiście jest podłączenie sygnału 1 kHz, aby sprawdzić, co się dzieje na wyjściach głośnikowych. Mam już podłączony generator. Wyjście z wzmacniacza będziemy oglądać na oscyloskopie, więc idziemy do góry. No, tym razem jest zdecydowanie równo. 1,76, 1,60, 2,56, 2,40, a w trybie bezpośrednim mamy prawie idealnie równo. Ok, zmniejszmy troszeczkę. I teraz zmieńmy na przebieg prostokątny i zobaczymy, czy moja teoria odnośnie uszkodzonego przełącznika Direct, który powodował oczywiście brak możliwości zmiany barwy dźwięku, się potwierdza. Zmieniamy basy, no i mamy to. Jest reakcja. Teraz wysokie, jest. Wszystko pracuje. Balans, teraz lewy kanał, loudness, czyli wzmacniacz wrócił do sprawności. Problemem braku możliwości regulacji barwy dźwięku był po prostu zabrudzony przełącznik Source Direct. Oczywiście na tym serwis się nie kończy. Kolejności są kondensatory, przekaźniki głośnikowe, przekaźniki miniaturowe wyboru źródła oraz oczywiście ustawienie samego wzmacniacza. Powiem Wam szczerze, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, jak inżynierowie Sonego podeszli do projektowania serii QS. Pod spodem jest okienko, które można wykręcić i jest dostęp mniej więcej do tej części. Natomiast na przykład do przekaźników już niestety dostępu nie ma. I żeby dostać się do tych płytek, no to trzeba odkręcić tylny panel i te płytki tutaj są zamontowane za pomocą takich zworek. Można każdą płytkę sobie tutaj odchylić i zobaczyć, co znajduje się pod spodem, mieć do tego dostęp, tak jak ja tutaj do tych przekaźników głośnikowych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Czasem, jak pamiętacie, na przykład w Pionierze A400 była jedna wielka płyta, którą trzeba było całkowicie odkręcić, aby dostać się nie tylko do kondensatorów, ale do przekaźników, także jest to bardzo dobre, przemyślane rozwiązanie. I jest jeszcze druga kwestia, mianowicie Sony stosuje wszędzie te same wkręty. W związku z tym, co byście tutaj nie odkręcili, to jest ten sam wkręt, ta sama długość, ten sam gwint, więc nie ma obawy, że w tym miejscu, w tej dziureczce powinien znajdować się inny wkręt jak ten. Słuchajcie, przyszedł czas na pomiar przekaźników głośnikowych. Jak pamiętacie, chyba bodajże na filmie z Kenwooda, z naprawy Kenwooda, tam były przekaźniki hermetycznie zamknięte. Tak samo jak i tutaj. One są nieotwierane. Jak myślicie, jaki będzie tym razem pomiar 20-paroletnich przekaźników głośnikowych? Czy pomiar wyjdzie bardzo wysoki i trzeba będzie wymieniać te przekaźniki, czy też pomiar będzie na dobrym poziomie? Podłączamy napięcie do przekaźnika, lewy miernik, lewy kanał, prawy kanał i mamy to. Praktycznie 0, prawie 0. Jeszcze powtórzę ten pomiar kilka razy. Pomiar zawsze wyjdzie taki sam. Jak widać, przekaźniki zastosowane w tej serii też są bardzo wysokiej jakości. Słuchajcie, będąc tutaj od razu chciałem wymienić pastę pod tranzystorami na świeżutką, ale okazuje się, że zobaczcie, przejechałem palcem i pasta jest płynna. Więc albo ktoś już tutaj wymienił pastę przede mną, no albo jest to jakaś cudowna pasta, którą inżynierowie Sony zastosowali i ona wytrzymuje 20 lat w stanie płynnym. Wylutowałem jeden z przekaźników wyboru źródła. To są miniaturowe przekaźniki, nie są łatwe do zdobycia i pomierzymy rezystancję wewnętrzną. Gdyby się okazało, że rezystancja będzie wysoka, no to tutaj tylko w grę wchodzi wymiana na nowy. Co nie będzie łatwe, ponieważ o takich parametrach przekaźnik z takim footprintem jest trudny do znalezienia. Oczywiście u MyFriendów będzie wszystko, natomiast ja szukam po dużych hurtowniach
aby element, który zamawiam, był oryginalny. Więc sprawdźmy. 0,19, 0,25. Jeszcze raz. 0,19, 0,25. Idealna rezystancja by była właśnie na poziomie 0. Natomiast 0,19 ohma jest to rezystancja, która nie będzie wpływała na jakość sygnału. W przyszłości można się pobawić w zamówienie nowych przekaźników i wymiana ich, natomiast na dzień dzisiejszy nie jest to problem. Ja zakończyłem sprawdzenie wzmacniacza, więc można przejść do ustawienia biasu. Regulację biasu rozpoczynamy od ustawienia gałki głośności pozycji 0 i rozgrzaniu wzmacniacza poprzez po prostu włączenie go na kilkanaście minut. Później zapinamy mierniki cyfrowe, miliwoltomierze na złącza CN500 oraz CN600 i odczytujemy wartości. Według Sonego po rozgrzaniu wzmacniacza wartości te powinny wskazywać 7 mV plus minus 1 mV. Jak widać, lewy kanał ma 15, prawy 12, prawie 13, więc potencjometrami RV500 oraz RV600 należy zjechać z tą wartością. OK. I ok. Czekamy chwilkę i ewentualnie korygujemy te wartości. Kolejnym punktem programu jest pomiar mocy wyjściowej. Jako że już mamy wzmacniacz sprawny, wyregulowany, możemy przejść do pomiaru mocy wyjściowych. Producent podaje konkretne wartości. 2 razy 120 W przy 4 ohmach i 2 razy 80 W przy 8 ohmach. Zaczniemy od wartości 8 ohmów. Ja będę rozkręcał gałkę głośności, a Wy będziecie obserwować to na ekranie oscyloskopu. Ok, ustawiłem sondy razy 10, abyśmy mogli obserwować na ekranie. Więc jedziemy do góry. Już mamy koniec. 2,64, czyli 26,4 dzielone na 8 daje nam 87,12 W. Całkiem dobry wynik. Ok, przepiąłem moje sztuczne obciążenie na 4 ohmy, więc bez przeciągania jedziemy z testem 2,16 V. Wzmacniacz przy obciążeniu 4 ohmów oddaje 2 razy 116,6 W na kanał. Całkiem nieźle jak na 20-paroletni wzmacniacz. Pozostaje tylko złożyć wzmacniacz w całość, przejść do odsłuchów, a Was zapraszam już od razu do podsumowania. Na warsztat trafił wzmacniacz Sony z cenionej serii QS. Klient zgłaszał kilka problemów: nierównomierną pracę kanałów, trzeszczące przełączniki Source Direct i zaniki dźwięku. Objawy na pierwszy rzut oka mogły sugerować poważniejszą usterkę w torze audio. Problem z przedwzmacniaczem, zabrudzone potencjometry, uszkodzenie sekcji barwy, przekaźniki albo nawet większą awarię elektroniki. Jak się później okazało, cała naprawa była wręcz banalna. Winowajcą był zabrudzony m.in. przełącznik Direct, Source Direct. To właśnie on powodował nierównomierną pracę kanałów, zanikanie regulacji barwy oraz trzaski pojawiające się podczas użytkowania wzmacniacza. W tym modelu przełącznik Direct omija część toru regulacji barwy dźwięku, dlatego jego zabrudzone styki potrafią dawać bardzo mylące objawy. Czasem wystarczy kilka razy przełączyć funkcję i wzmacniacz na chwilę zaczyna grać poprawnie, co jeszcze bardziej utrudnia jednoznaczną diagnozę. Po prawidłowym wyczyszczeniu przełącznika Direct, wzmacniacz natychmiast wrócił do pełnej sprawności. Kanały zaczęły grać równo, regulacja barwy dźwięku działała prawidłowa, a trzaski zniknęły. Przy okazji wykonana została pełna kontrola stanu technicznego urządzenia. Sprawdzone zostały przekaźniki głośnikowe oraz kondensatory elektrolityczne. Wyniki pomiarów były bardzo dobre. Elementy trzymały parametry fabryczne i nie wykazywały oznak zużycia kwalifikujące je do wymiany. To bardzo ważna informacja, ponieważ pokazuje, że ten egzemplarz Sony jest w naprawdę dobrej kondycji. Ten konkretny przypadek świetnie pokazuje, że nie każdy starszy wzmacniacz wymaga od razu kompletnej wymiany kondensatorów. Czasem problem leży w mechanice, przełącznikach, stykach, potencjometrach oraz przekaźnikach. Jeden zabrudzony przekaźnik potrafi spowodować objawy, które wyglądają jak kilka różnych usterek naraz. Dlatego najważniejsza jest diagnostyka, a nie wymienianie elementów bez potwierdzenia pomiarami. Po wymianie zostały wykonane również odsłuchy. Sony pokazał bardzo dobrą kulturę grania. To wzmacniacz dynamiczny, czysty i uporządkowany. Bas jest dobrze kontrolowany, średnica czytelna,
a góra pasma otwarta, a nie przesadzona. Regulacja barwy dźwięku, jak chyba w każdym Sony, jest subtelna, a włączenie loudness nie wprowadza ogromnej różnicy w dźwięku. Seria QS zajmuje w historii Sony bardzo ciekawe miejsce. Nie była to najwyższa seria ES, ale zdecydowanie nie można jej traktować jako zwykłej, budżetowej półki. Wręcz przeciwnie. Wiele modeli QS było zbudowanych bardzo solidnie i oferowało znakomity stosunek jakości do ceny. Znajdziemy tu porządne transformatory, sensownie zaprojektowane zasilanie, solidne radiatory, dobre wykonanie mechaniczne i układy audio zaprojektowane bez przesadnych oszczędności. Co ciekawe, seria QS często potrafiła bić najniższe modele wzmacniaczy ES praktycznie pod każdym względem. Oczywiście topowe ES-y, tak jak na przykład ten, to jest osobna liga i tam Sony pokazało pełnię swoich możliwości, ale przedstawione modele ES nie zawsze miały tak dużą przewagę, jakby sugerowała sama plakietka na froncie. Dobrze zaprojektowany wzmacniacz QS potrafił być lepiej wyposażony, nowocześniejszy, bardziej praktyczny w codziennym użytkowaniu, a brzmieniowo po prostu ciekawszy i bardziej angażujący. Dlatego nie warto oceniać sprzętu wyłącznie po oznaczeniu serii. QS to nie jest biedniejszy ES, to bardzo mocna średnia półka Sony, która w wielu przypadkach oferowała więcej niż można było się spodziewać. Modele takie jak TA FB940 pokazują, że Sony potrafiło stworzyć wzmacniacz solidny, dopracowany i muzykalny, bez zbędnego audiofilskiego zacięcia. Podsumowując, to bardzo udany wzmacniacz, solidny, dobrze brzmiący i wciąż wart zainteresowania. A ta naprawa audio jest świetnym przykładem na to, że czasem największy problem w sprzęcie audio nie leży w końcówkach mocy ani kondensatorach, ale w jednym zabrudzonym przełączniku. Jeśli lubicie takie naprawy, diagnostykę i przywracanie starego sprzętu audio do pełnej sprawności, zostawcie kciuk w górę, napiszcie komentarz i subskrybujcie kanał. To bardzo pomaga w tworzeniu kolejnych materiałów. Trzymajcie się i do następnego, cześć!